I teraz patrzcie, Jezu, i teraz patrzcie ostatnią porcyjkę na zachętę i sama dalej jesz. A jak nie, no to trudno. Jest wiatr i słońce i czujecie, że ta twarz jest taka sucha, jak taki skwarek się robi. Jakaś taka, wiecie, trudna robota. No, dużo powiedziane szczęście, po prostu mam pecha. Dzień dobry, księżniczce. Tak, szkoda, że za mnie do pracy nie możesz iść. Szkoda. No i tak w ogóle to cześć przy okazji. I teraz patrzcie. Jezu. I teraz patrzcie, jedno mi spadło, ale nie na podłogę. Jacie. Takie fajne kółeczka dzisiaj ubieram. One są, słuchajcie, takie troszeczkę... nie są zbyt duże, ale są fajne, bo one są kolorowe. Mają różne takie fajne kryształeczki i właśnie takie cudeńka dzisiaj wylądują na moich uszach. Tak, jajko wyłączyłam, niech się ładnie tutaj jeszcze dopiecze. A ja Wam chciałam powiedzieć dzisiaj jedną rzecz bardzo ważną, która mnie dosłownie irytuje od wczoraj. Zaraz Wam to wszystko wytłumaczę. Że gołąb paraduje, odleciał, dobrze, bo Mila już tutaj, słuchajcie, na niego pewnie trochę polowała. Wiatr porozrzucał rzeczy na dworze i może jakaś zmiana pogody, ale nie wiem, słońce pali mocno. Koniecznie musiałam przynieść, słuchajcie, sobie troszeczkę wody, bo normalnie zaschło mi w gardle, ale... Trzeba pilnować tej wody właśnie, nawet jak nam się nie chce pić, żeby troszeczkę się jednak napić. I ja staram się tego pilnować. Ale wszystko, słuchajcie, szło nie tak wczoraj. Dosłownie myślałam, że oszaleję. Dalej nie jest perfekcyjnie. A mianowicie ja nie jestem taka, wiecie, komputerowa. Bardzo lubię oczywiście montować nasze filmiki. To mi sprawia dużo frajdy. Ale natomiast no ja już jestem w tym wieku, że to nie przychodzi u mnie tak hop-siup. Więc to są rzeczy nowe, wszystko nowe dla mnie. Ale mój telefon, słuchajcie, nie wiem po prostu, czy za dużo różnych zdjęć, za dużo wszystkiego, bo też jestem trochę do pracy na takim grupczacie połączonym, ludzie wysyłają zdjęcia, nie wiem jak to wszystko oddzielić od mojego prywatnego telefonu, nie wiem, ale dosłownie przestał mi działać na tej zasadzie, że nie mogłam już żadnych filmików, kto mi coś wysłał, nie mogłam tego obejrzeć, mówię, kurde, no dobra. Wyłączyć telefon? Jasne, ale trzeba teraz sobie przypomnieć ten PIN do telefonu. Na szczęście gdzieś tam miałam zapisany, ale to jest zawsze taki dylemat. Wyłączyć, zaryzykować, czy znam PIN, czy nie wyłączyć, czy on się jakoś zupdate'uje. I odpukać na razie, coś naklejącego na ręce, Jezu. I na razie odpukać działa, po prostu wyłączyłam go rano i włączyłam jeszcze raz. Potem ja mam tutaj w Anglii playera polskiego, no tam takie TVN, czasami też na TVP1 teraz oglądam, te teatry polskie lubię oglądać sobie od czasu do czasu i coś się stało i nie umiem tego wyłączyć, że próbowałam to jakoś z pozycji mojego komputera zrobić, ale włączą się jakieś takie automatyczne powiadomienia, blokowanie reklam, że jakby komputer mój blokuje uruchamianie reklam, a bez reklam nie mogę oglądać tego TVN-a, no nie wiem. Jest oczywiście jakaś tam wersja droższa, którą mogę wykupić chyba bez reklam, ale nie, no generalnie po prostu jest jakaś, słuchajcie, tragedia. Dosłownie urządzenia elektroniczne mówią mi nie. Na szczęście Netflix działa. A propos Netflixa, właśnie wczoraj oglądałam fajny serial, zaczęłam oglądać, to jest już druga część Chestnut Man, bardzo fajna. To jest też, słuchajcie, z serii
właśnie kryminałów, zabójstwa, kryminały, zagadka i tak dalej, czyli coś, co lubię. Oczywiście dramaty psychologiczne uwielbiam również. Fajny serial Yellowstone też Wam polecam. No ale na razie jestem przy tym kasztanowym ludziku i dobrze mi się to ogląda, bardzo dobrze mi się to ogląda. Teraz słuchajcie, zabieram się za śniadanie. Do pracy kanapkę muszę sobie jeszcze uszykować i wyjdę na spacerek oczywiście z Miną. Dzisiaj się tak troszeczkę pożaliłam, ale właśnie bardzo się cieszę, że mogę tutaj właśnie dzielić się z Wami tymi wszystkimi moimi śmiesznymi perypetiami i fajnie, to mnie strasznie bustuje. Dzięki w ogóle za subskrypcję też, no jestem bardzo Wam wdzięczna i bardzo dziękuję i proszę o więcej. Dobra, idę robić śniadanie. Teraz właśnie obejrzałam też taki podcast wojewódzki, kędzierski. Nie wiem, czy Wy też oglądacie czasem, ale polecam. Trzeci raz otwieram szufladkę, szukając noża. Sarek ulubiony, taram. I właśnie wywiad, rozmowa z Andrzejem Piasecznym, Piaskiem. Bardzo, bardzo lubię go słuchać. On naprawdę fajny, inteligentny facet, dobrze mówi, dobrze się go słucha i może nie mam jakby jego płyt, natomiast pamiętam, lubię go jako człowieka też, ale pamiętam, słuchajcie, z moich lat młodości taką piosenkę Budzikom śmierć, to pamiętam go bardzo dobrze. On potem był jurorem w Voice of Poland, chyba w wersji senior Voice of Poland, tak mi się wydaje, ale no fajnie się słuchało. Lubię właśnie też słuchać bliskoznacznych z Kasią Nosowską i z synem Mikołajem. Oni też zapraszają dużo fajnych gości, więc to jest fajnie, że tak można właśnie sobie posłuchać. A te wywiady właśnie Kasi Nosowskiej są w ogóle i tego Mikołaja zupełnie inne w podcaście Bliskoznaczni, dlatego że oni, słuchajcie, nie robią takiego klasycznego wywiadu na zasadzie pytanie-odpowiedź, tylko to jest taka rozmowa, że bardzo dużo się dowiadujemy też o nich samych, nie tylko o tym gościu, tylko też właśnie o ich życiu, o ich przemyśleniach jakichś tam prywatnych i tak dalej. I to jest bardzo fajne. Dobra, moje śniadanko składa się z takich małych kanapeczek dzisiaj, takich tycjenkowych, ale jest tu coś zielonego, jest dobrze. Ach, jeszcze księżniczkę nakarmię, oczywiście. To mi się od razu przypomniało, dlatego że jak tutaj sobie oliweczki wyciągam ze słoika, bardzo je właśnie lubię. Pamiętacie, w Lidlu kupowane, bardzo fajne, z pestką. To tą łyżkę potem opłukuję i Mili jedzenie daję. I zaraz jej nałożę coś smacznego. Zobaczymy, czy księżniczka dzisiaj zechce zjeść. No, jajeczko się śniadankowo robi. Pychotka. I to dodatkowo jajeczko się robi na tej patelni właśnie, co kupowaliśmy w TK Maxxie. To jest ta mniejsza patelnia, ale niech tutaj się elegancko jeszcze robi, bo białko, słuchajcie, musi być ścięte w moim wydaniu. Nie może być białka takiego, wiecie, ciągnącego się, nie. A żółteczko lekko leiste. I to jest moja perfekcyjna wersja. Słyszę, przydreptała Milianka, więc za chwileczkę właśnie jej dam tutaj jej puszeczkę. I proszę bardzo, właśnie to jej dam. Bardzo fajne, bardzo dobre. I zobaczymy, czy będzie jadła. A w ogóle myślę, że tak, bo opłuczę właśnie tą łyżkę. Dlatego, że jak Wam mówiłam, ja teraz jej
nie daję tak dużo smaczków różnych i tak dalej, dlatego że coś zaczęła się drapać, pomimo że nie ma pcheł, nic, więc myślę, że od jakichś przysmaczków tutaj jakieś uczulenie dostała, więc na razie jest na takiej diecie, żeby zobaczyć, o co chodzi, więc dostaje tylko psie jedzenie. No oczywiście czasami ktoś jej coś drobnego da, typu na przykład wczoraj makaron, bo ona mówię, mogłaby mieć na imię pasta. Jak się tylko powie pasta, to ona już jest cała. Więc teraz jej podgrzeję mięsko, jedyny mięsożerca, czasami Jan też coś zje i zobaczymy, czy zje. Ostatnią porcyjkę na zachętę i sama dalej jesz. A jak nie, no to trudno, moja księżniczko, bo już nie mam nerwów na Ciebie, tak. No ostatni, dobrze? Ostatni, bo brzydko powiedziałam do Ciebie, tak? Proszę, teraz zajadaj. A jak nie, to później. No już nie karmię, już nie karmię. Pyszne śniadanko wędruje zaraz na mój stół. Księżniczka zaczęła jeść. Kochani, jestem z Milą na spacerku. Oczywiście Mila znowu wybrała swoją własną, indywidualną drogę, więc to jest troszeczkę, już mnie to denerwuje, bo nie mogę iść tam, gdzie ja chcę, a nie chcę też, wiecie, jej szarpać jakoś nadmiernie, tylko idę tam, gdzie piesek chce iść. No i taka jest to oto właśnie rzeczywistość, więc idziemy trasą zupełnie przypadkową. Ile? No i tak to właśnie jest, z takimi rozpieszczonymi psiami. O, teraz Mila zdecydowała się, ruszyła. Nie iść, dlatego że piesek z jakiegoś innego domu ją obszczekał, a prawda jest taka, że ona wszystkie pieski obszczekuje, które gdzieś tam w okolicach przechodzą, ale jak sama zostanie obszczekana, to już jest taka, wiecie, zhańbiona. Jak to? Przecież jak to jest możliwe? Dlaczego ktoś mnie obszczekał? To śmieszne. No dobrze, słuchajcie, idziemy. Po powrocie sobie jeszcze jedną kaweczkę wypiję i napiję się szklanki wody i będę się zbierać do pracy. No, taka rzeczywistość, ale za niedługo będzie weekendzik znowu i znowu jakaś fajna przerwa. Tu sobie sigalki piszczą i skrzeczą, ale to jest bardzo fajne, że by się tą chwilą cieszyć, nawet chwilami przed pracą, po prostu zbierać energię i być pozytywnym. I bardzo się cieszę właśnie, że mogę sobie z Wami tutaj o tym wszystkim pogadać. No dobra, lecimy, Milianko, tak? Znowu Cię piesek obszczekał? Ojeju, jeju. Proszę, jeszcze kubeł z makulaturą trzeba wciągnąć i takie to życie. Słuchajcie, twarz sucha jak wiór, facjatę trzeba spryskać. Tutaj mam fajny taki nawilżający spray z Mario i właśnie sobie troszeczkę ulżę tej twarzy, bo może być nawet mocno, to mi się w międzyczasie picia mojej kawki wchłoń i Jezu, jaka ulga, słuchajcie, nie macie pojęcia, gdzie jak jest wiatr i słońce i czujecie, że ta twarz jest taka sucha, jak taki skwarek się robi, to taki spray, obojętnie jaki, wow, jaką ulgę mi robi. No i oczywiście picie dużej ilości wody, ale pomimo wszystko po prostu czuję taką suchość, no, takie życie. Ale ulga, fajnie. Oczywiście zgadnijcie, co mam. Filtran napełni zbiornik, czyli znowu zaczyna się moje serwisowanie kawy. To jest po prostu zawsze u mnie. Szkoda, że ja nie mam takiego szczęścia na przykład w totolotku, jak w czyszczeniu i robieniu serwisu kawowego. Wyobrażacie to sobie? Kurczę, pierwsza jakaś zdrawka. Nie, może raz zagrałam tylko w totolotka, ale wiem, słuchajcie, moja dentystka właśnie mi opowiadała, że przyjaciółka jej córki
wygrała tutaj w Anglii, słuchajcie, właśnie takiego totolotka, jakąś taką potężną kwotę, że nawet kupiła olbrzymi dom za to, więc to są po prostu takie rzeczy nierealne, no ale ktoś wygrywa, no nie? Ale to nie jestem ja. Dlaczego? Nie mam, ja mam takie szczęście do takich rzeczy jak serwis kawowy, jakaś taka, wiecie, trudna robota. No, dużo powiedziane szczęście, po prostu mam pecha. No ale mam szczęście, że mogę i że się zdecydowałam właśnie być z Wami. To jest po prostu naprawdę, to mi w ogóle bardzo pomaga. To mnie wyprowadza z jakichś różnych moich smutków i tak dalej, bo mogę z Wami sobie pogadać, mogę się do Was uśmiechnąć i mam nadzieję, że też takie spokojne, fajne dni ze mną Wam jakoś umilają czas. No, to taka refleksja była.